Deszcz deszczem, a maszyna pracować musi. Tylko zmienię najpierw łyżkę, no bo tutaj to wykopów robił nie będę. Tam miałbym kłopot z zjechaniem na tą łąkę, więc nie miałbym jak wywozić ziemię. Zakopałbym się tam. Więc tutaj zrobię przerwę do jutra i pojadę sobie troszeczkę, porównam drogę dojazdową, bo mamy tam takie garby, że samochód zahacza. To najpierw zmienię łyżkę na tą szerszą, a będzie mi wygodniej chyba nią to ściągać. No to działam. No pada cały czas. A ja zrobiłem jakieś 20 metrów drogi. A jeszcze mi zostało jakieś 200. Nie, teraz to już szybciej pójdzie. Tutaj był największy taki garb. No nie, no tu muszę zadrzeć, bo tu jest spora różnica. Dobra. Wsiadam do sprzętu i jadę dalej. Pół godziny później i jestem już 100 metrów dalej. A ile przede mną? A przede mną jeszcze tyle. Tu będzie jeszcze tak troszeczkę trudniej, bo tu jest pochyło i tu jest na tej górce taki największy garb do likwidacji. A tu wygląda to tak. Co malutki tam widzisz? I tak. Tutaj to pewnie by się przydało trochę takiego klińca wywieźć. Ale zobaczymy, jak będzie po tej naprawie. Dzień dobry. Sprzęt już czeka na następne prace. Wczoraj trochę popadało. Długo w zasadzie padało. No, gdzieniegdzie mi się oberwała niestety ta ziemia. Na szczęście nie jakoś tragicznie. Zobaczcie, tu jest pół metra tej wody. To jest cała ta woda, która tutaj wystała, a którą mam nadzieję, że stąd odprowadzę poza dom. Także zostało mi, jeśli chodzi o odwodnienie, 2 wykopy. Dokończyć ten, a tu jest jakieś tam z 10 metrów. I dokończyć ten, i tu będzie tych metrów pewnie z 15, 20 może. No i ciekaw jestem też, jak mi to będzie szło, bo na razie tutaj to jeszcze jest wilgotno. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że zjadę raz staczką i potem już przez to błoto nie wrócę. Ale okej, najpierw jeszcze wykonam pracę, które muszę wykonać tutaj koparką. Czyli zabrać stąd ten kompost. W zasadzie to już jest kompost przetworzony. On tutaj jest przy tym domu i chciałem go stąd po prostu usunąć, żeby nie dotykało to do tych fundamentów tego, znaczy domu, tej obórki. No tu już kiedyś zrzuciliśmy trochę siana i trzciny, to teraz dorzucę z kolei tą przekompostowaną ziemię i będę miał porządek pod obórką. Odpalam sprzęt, a niech się koparka zagrzeje przed pracą, bo powinna tam parę minut pochodzić, żeby miała właściwą temperaturę silnika.
No i sprzęt się sprawdził. Przesunąłem. Tu zostało jeszcze troszeczkę tego, ale stwierdziłem, że nie będę się bawił, bo strasznie się tutaj kopię i kupę czasu mi zajmowało przestawianie się z sprzętem. A to, co zostało, to akurat pójdzie do ogródka pewnie jesienią. Oj, nie jest lekko. Chwila przerwy na łopatę. No dobrze, to ten najdłuższy wykop, ale nie za głęboki, mam już zrobiony. To może pod koparką nie będę przechodził. No. Czyli tutaj na wysokości przyczepy. I potem tutaj odpowiednio w dół. On był długi, bo ma z 50 metrów. Trochę korzeni niestety naprzerywałem. I zostało mi już tylko połączyć się jeszcze z tym odwodnieniem, które idzie tu wzdłuż domu. I je chcę też doprowadzić tu do tego dołu, który zrobiłem. No cóż, nie jest lekko, no ale sprzęt daje radę. Trochę mi się tylko zsuwa tutaj na tej pochyłości. Tu tak głęboko już nie kopię. Też nie wiem, czy nie powinienem głębiej. Nic, przyniosę poziomicę, to sprawdzę. Witam kierownika. Dzień dobry. Jak się pani to widzi? Już idę zobaczyć. Centymetry na 2 metrach. To ile to jest procent? 2. 2. Czyli prawidłowo. Ja się obsypuję gdzieniegdzie. No, gorzej będę miał tam, powiem ci. Gdzie najgorzej? No tam, no bo po prostu logistyka jest problemem. No bo tak, tu wykopię, jak to przekopię, a ten sprzęt zostanie tu, to nie mam nim jak wrócić. Chyba że tam zjadę po tym skarpie. O nie. Więc mam trochę kłopot. Akcja. Akcja. Kilogram błota i powiem szczerze, mam nadzieję, że Karcher zadziała. Bo inaczej to ja nie wiem, jak ten sprzęt wyczyszczę. I że wody w studni nie zabraknie. Na razie.
Co tam, piesku? Bałagan pan robi, tak? Się odsunąć, tak mogę. Dobrze, no tragedii nie mam. Trochę jest szerzej, no ale co zrobić. Tu będzie studzienka, dlatego tu jest Najgłębiej. najgłębiej. I w twoje prawo będzie ta woda ściekła stąd. Stąd tam. Tak, a tu będzie już wyżej. A stąd będzie tam. Ale tu będzie już troszeczkę wyżej. Już nie ma takiej potrzeby. Tu jeszcze ten kawałek. Co? Tu jeszcze ten kawałek jest do przekopania. No i potem już takie drobne. I ten kawałek już No jeszcze tu szpadlem. trochę wezmę. Bo ta taśma od gazu jest tu. Ta żółta tu. Tak. Więc jeszcze tu troszeczkę mogę możesz podebrać. Troszeczkę podebrać. Zawsze to trochę mniej tego kopania. Tak? Tak. A, tym też. Ale dokąd? Już ja wiem dokąd, tylko jakbym ja umiał wyłączyć ten pi. No ale tego się nie da. Powiem wam, że obsługa tego sprzętu jest bardzo prosta, bo wystarczy tym joystickiem i do przodu podnoszę. Mogę tym właśnie tak przechylić i tutaj mi się to bardzo przydaje w tym momencie. No, sobie przekręcam. I joystick do przodu i wysypujemy. Pociągamy do tyłu i nam się opuszcza i przekręca. O, nie wysypałem wszystkiego. No trudno, już nie będę się bawił. No, więc chodziło mi o ten podjazd, czyli to jest ta nasza droga. Tu jest, malutki jest na mostku. A tu jest zjazd na łąkę i on praktycznie był trudny do wykonania. Zacząłem to już robić, ale najpierw muszę upiłować tą gałąź niestety, bo ona już za nisko się zwiesiła. No wiesz, ty wiesz lepiej. Co ja ci będę mówić? Specjalnie nie.
No jak to wygląda? Jak Ci się to podoba? Trochę nierówna jeszcze, nie? No nie wiem, czy widać, że to robił fachowiec. No, to następną rzecz, którą wykonam dzięki współpracy z firmą Renta, to tu poprawię strumień, bo on tutaj się po prostu zatkał i dlatego ta woda stoi i rozlewa się przy jakimkolwiek deszczu od razu na łąkę. Nie będę robił takiego dołka jak zwykle, tylko zrobię tu coś w formie brodu. No, to przekopałem. To będzie woda mogła się tak fajnie rozlewać. I tam wpływa dalej. No i podrównałem, tak jak potrafię. Ujdzie. No to jeszcze, to w zasadzie już chyba ostatnia praca, jaka mi została. A mianowicie tutaj przy tym mostku. Jak pamiętacie, tutaj przy tym byle deszczu. Okej, to nie były byle deszcze. Ale ten przepust jest całkowicie zapchany, także ja go trochę sobie podczyszczę. Zobaczę, może troszkę tutaj też podrównam. To będzie chyba 10. praca, musiałbym je policzyć. 10 prac Herkulesa. Kawałek tam dalej, czy już nie? Nie. Dziękuję. Dziękuję, to koniec. Finito. Ile było tych prac? 20? 12. 12 Herkulesa było? 12. No, to nie wykonałem. Dziękujemy. Renta Easy. Zarządzaj sprzętem z telefonu. Renta Easy to aplikacja do wynajmu i zarządzania sprzętem budowlanym. Zamawiaj i oddawaj sprzęt poprzez aplikację 24 godziny na dobę. W aplikacji możesz sprawdzić dostępność sprzętu, ceny, historię wynajmu oraz faktury, lokalizację pracujących urządzeń. Sprawdź i korzystaj z Renta Easy. No to została mi jeszcze jedna praca. Mianowicie po takiej pracy, po tym błocie i naszej glinie, trzeba sprzęt umyć.
No to działam. Dzień dobry. Winogrono już się robi fioletowe. Przytnę trochę liści, żeby dojrzewało w słońcu. Kwaśne. Ale może jakby trochę mniej. Może od tego przycięcia takim się. Od tego przycięcia. A skąd wiesz, które przycinać? No, staram się nie przyciąć kiści winogron. Liści? Przecież widzę, że kiści. Fioletowe zostaje, zielone Ale po co to przycinasz? po to, żeby miały dostęp słońca, powietrza, nie wiem. Nie wiem, nie znam się, ale takie mam przeczucie. Brzydko to wygląda teraz. No i ptaki teraz widzą, że tu jest jedzonko. Tak. No nic, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ale kwaśne. Może ten. O, ten był słodki. A widzisz. Część liści już obcięłam. Dość radykalne cięcie. I teraz wyglądają winogronka w ten sposób. Doszłam dopiero dotąd. Jeszcze ten gąszcz i jeszcze z drugiej strony. Przypomniałam sobie podczas cięcia, że powinnam za gronem zostawić 4 oczka i dopiero ciąć i wycinać wilki. Więc jak widać, zrobiłam źle to cięcie. Następnym razem się poprawię. Dzień dobry. No to czas zabrać się za wykop, za to, żeby go podrównać, spuścić do końca tą wodę, która tu stoi, jej poukładać, drenaż. Ale zanim to jeszcze dokończę ze sprzętem, bo muszę go, dzisiaj go już oddaję, ponieważ w sumie to wyznaję zasadę, że należy sprzęt oddawać w takim stanie, jak chciałoby się go otrzymać. No to ja już go umyłem, w zasadzie tylko jeszcze mam pochlapane szyby, także poprzecieram te szyby. I zapomniałem o tej łyżce, ją też z tej gliny trzeba trochę doczyścić. Także zajmę się najpierw tym, a potem już przystępuję do właściwych prac. No i co? Naprawdę jestem zadowolony ze sprzętu. Sprzęt się sprawdził. Wypożyczalnia zadziałała bardzo dobrze. Firmę Rentę mogę spokojnie polecić. A sprzętu pewnie będziemy jeszcze trochę potrzebowali. Bo czy do ogrodu, rębak, czy do prac przy remoncie. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. No i jak Ci się to podoba? Pięknie. Dobrze? Bardzo dobrze, tylko to do poprawy. A co to jest? No, Ty oznaczyłeś, że tu jest południe w tym gdzie kierunku. Idealnie jak biegnie ta nasza droga wewnętrzna, tu jest południe. No dobrze.
I co chciałaś jeszcze dodać? Coś? No właśnie, jak się rozglądam, Czekaj, to ja dodam jeszcze. tu troszeczkę jeszcze proporcje też troszeczkę ci się skarpa. popsuło. I tu jest skarpa. To jest w tą stronę. Tu jest... Dobrze, tu jest ławeczka. Tak. Tu troszkę masz troszeczkę tutaj ci się popsuło. Nie. Tak, druga bardziej trochę tak i ten mostek trochę bardziej tu. To się nagrywa. A, nagrywa się. Bardzo pięknie, mężu, bardzo pięknie. No ja wiem, że pięknie, ale ja to chciałem Po tak na mistrzowsku. próbę zrobiłem. Wiesz, że chciałem to poprawiać, jeszcze raz zrobić. Bo trochę namieszałem. A gdzie jest kotek? Tu jest kotek? Tu będzie A, kotek. myślałam, że już jest i mam go znaleźć. Czekaj, A, tu jest, no ten strumień tak powiedzmy, że troszkę się wije. I tu jest taka czyżnia, czyli takie krzaczki, których przewagą jest bezczarny, ale też jest jarzębina i tarnina, głuk. Tu jest kotek. Oj, nie zmieściłem się. Piękny. Kotek ucieka. Nie, on właśnie wskakuje. A. No to jeszcze pieska trzeba. Może Że jeszcze nasza pieska. działka nie jest taka kwadratowa, troszkę bardziej jest prostokątna, tą stronę jest szersza niż dłuższa. Czekaj, piesek. No i tutaj troszeczkę też pomyliłeś, mężu. Rozwidlenie dróg. Tak? Tak, bardzo to pomyliłeś. Najbardziej. Mamy pieska. No, może w tą stronę chwilę to znaleźć. To co? To jeszcze drugiego pieska, tak? Tam zrobimy takie kapnie. A, i nie wiem, czemu mamy takiego pieska z takimi dużymi uszami. Jakiś smutny ten piesek. Ogonek mu daj. Dodam mu, o tak. Ogonek mu daj taki, wiesz, wesoły, to od razu będzie piesek weselszy. A, ogonek. O, widzisz, już wesoły piesek. No, to taka robota. Ale ten staw, ja myślałam, że był bardziej taki. No, ale to ten staw. To co? Spróbujemy to zostawić, czy rysujemy jeszcze raz? I zostawmy. Napracowałeś się.